Galantyna drobiowa, co to jest? Idealnie zastępuje wędlinę sklepową, która jest pełna chemii, konserwantów itd., itd. Także tu już jest ten plus, że to samemu robimy. Idealnie komponuje się w stół, w półmiskach wędlin, w półmiskach mięs. Można ją podawać do obiadu z sosem, można ją dawać na kanapki. Naprawdę jest bardzo uniwersalna, bardzo smaczna i warto pokusić się o to, żeby sobie zrobić samemu coś takiego. Także zapraszam, zostańcie ze mną, zobacz dokładnie krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynamy od tego, że pokroję filet z kurczaka. Galantynę możesz zrobić też z udek, po prostu wyprymować udka z kurczaka czy skrzydełka. Każde mięso drobiowe się nadaje. Ja oczywiście tego fileta już wcześniej umyłem. Przygotowałem wstępnie do tego, że będę robił. To jak będzie trochę tłuszczyku, to nie przeszkadza, a nawet lepiej. Także ja zaczynam mielić filet z kurczaka. Jest bez różnicy, czy duże oczka, czy małe oczka. Także jak ktoś nie ma drobnych oczek, na grubych też można. Mięso mam już zmielone, teraz zetrę marchewkę i marchewkę tu na tych drobnych oczkach zetrę. Nie na tych grubych, na tych będą za grube. Marchewka doda takiego ładniejszego koloru. No i smaku. I smaku, tak, tak, smaku też. Ale na tych grubych po prostu będziemy to gotować, a można też upiec tą galantynę, ale my będziemy gotować. Teraz podłączę garnek z wodą, w którym będziemy gotować. I pamiętaj, żeby wybrać z szerokim dnem garnek do gotowania. A musimy to ładnie zanurzyć całość, tak żeby leżało ładnie w garku. Teraz muszę całość wymieszać, wyrobić, doprawić. Do mięsa, mamy tu już mięso, marchewkę, dodaję jeszcze groszek. 100 g groszku zielonego, konserwowego. Dodaję 2 łyżeczki żelatyny takiej sproszkowanej, bo ona nie musi być rozpuszczona w wodzie. Można bez żelatyny, ale ja wolę z żelatyną. Dodaję łyżeczkę soli. Dodaję pół łyżeczki pieprzu mielonego. I dodaję, ale to już jest taki nie przepis jakiś taki konkretny, tylko mój osobisty, trochę kurkumy, żeby ta galantyna miała lepszy kolor, żeby nie była taka blada. To smaku dużo nie zmieni, ale będzie ładniejszy kolor. I to wszystko teraz muszę dokładnie wyrobić. A, przepraszam, jeszcze jajka. I dodaję jeszcze 2 jajka. I teraz dokładnie wszystko wyrabiam. Do całości dokładam jeszcze 3 łyżki bułki tartej. I trzeba dobrze wymieszać jeszcze. I teraz będziemy potrzebować gazę. Dużą gazę. Tu będę układał naszą galantynę. Z tej porcji można zrobić 2 mniejsze, albo jedną taką fajną, rolowaną. I ja chyba wybiorę tą drugą opcję. Fajną, taką grubą. Zroluję. I teraz trzeba to wszystko ładnie zawinąć, zrolować, dobrze ściągnąć. Wyrównać. Wyrównać, tak. I tak uformowaną galantynę wrzucamy do garka i na bardzo wolnym ogniu gotujemy.
Ta galantyna, jak ona dobrze jest wystudzona, tak całkowicie, to naprawdę się bardzo ładnie porcjuje i wygląda jeszcze lepiej. A teraz sprawdźmy, jak smakuje. Jest bardzo dobra. Do tego jakiś sosik żurawinowy albo sosik śliwkowy. Ja mam żelatynę na 2 litry wody, opakowanie jest napisane przez producenta, że na 2 litry wody, więc ja zrobię na 1,5, bo to, że producent pisze, żeby zrobić 2 litry, to mnie to nie przekonuje. Zawsze daję po prostu trochę mniej wody i ta żelatyna jest, no lepsza jest. Także zrobimy 1,5 litra wody. Do żelatyny dodaję kostkę warzywną. Jak nie masz jeszcze kostki warzywnej, to polecam, tutaj będziesz miał przepis, jak zrobić samemu kostkę warzywną, taki na bulion warzywny. Wkładam, wsypuję żelatynę i wszystko po prostu dokładnie mieszam. Pamiętaj, że żelatynę trzeba dobrze rozpuścić. A kostka warzywna da po prostu taki fajny smaczek jeszcze. Do wywaru dodaję jeszcze trochę soli, tak na czubku łyżki, po prostu tak do kawy łyżeczka połowę. Pieprzu czarnego nie dawaj mielonego, dlatego żebyś miała, czy miał po prostu ten wywar czarny od pieprzu. Żelatynę mam gotową, daję ją do wystudzenia. Pamiętaj, żeby sprawdzać, czy nie jest już wystarczająco gęsta. Dobór szynki też jest bardzo ważny. Musisz wybrać taką szynkę, ja wybieram zawsze konserwową, dlatego że ona nie jest zbyt krucha. Po prostu nie pęka przy zawijaniu. I taka grubość jest naprawdę idealna. Najlepiej jakby gdzieś kupić w sklepie, gdzie ci tą szynkę pokroją. I teraz taką szyneczkę ja kroję na pół. Szparagę też kroję na pół. Ja mam akurat długie szparagi, także ja kroję je na pół. Ale można dostać też gdzieś krótsze szparagi, takie gotowane, po prostu już gotowe w słoiku. I teraz robię coś takiego. Tak zawijam i pod spodem, tutaj tym musisz mieć pod spodem. I daję na półmisek. I następny tak samo. Teraz zawijam szynkę z sałatką. Trzeba zrobić Rulonik. taki rulonik, taką tubę. I nabijam to małą łyżeczką. I układam na półmisku tak, też tym łączeniem, żeby było pod spodem. Z drugiej strony po prostu taki półmisek będę miał. Z jednej strony będzie szynka ze szparagami, a z drugiej szynka z sałatką. Teraz potrzebujemy coś czerwonego. To zrobimy po prostu pomidora w ząbki. Pokroję i ułożymy ładnie na półmisku. Chodzi o to, żeby przełamać ten kolor. Żeby wizualnie dopasować po prostu kolory. I teraz układamy pomidora. Tak, trzeba zalać żelatynę, ale nie żeby nie było bardzo grubo, tylko po prostu żeby ta szynka była przykryta, żeby to nie wysychało. Rosołek będzie, jak ja to mówię, konkursowy. Jest wiele szkół, które jedni mówią, żeby wrzucać do zimnej wody mięso, inni mówią do gorącej. Ja uważam, że powinno się wrzucać do wrzątku. I tutaj mam wołowinkę umytą i wrzucamy do wrzątku. Jak masz duży garnek, pamiętaj zawsze, obojętnie w sumie jaki garnek, wody zawsze daj do połowy, dlatego że jak dasz później warzywa i dasz mięsko, to i tak tej wody będziesz miał za dużo. Do tego mięska dorzucamy, tu mamy ziele angielskie, mam liść laurowy, to tak 4 listki, tu jest gdzieś z 8 kulek ziela angielskiego i pieprz. Pieprz pamiętaj daj ziarnisty, nie dawaj mielonego pieprzu do rosołu, dlatego że zrobi ci się mętny od razu. I tego pieprzu, no tak, musisz sam wiedzieć, jak tutaj dodać na taki 6-litrowy garnek dałem jakieś 8-9 kuleczek pieprzu. I sól.
Sól też możesz dać od razu 2 łyżki. 2 takie małe łyżeczki do herbaty. A później stopniowo smakować i dodawać. Tak, stopniowo smakować i dodawać. Teraz poczekamy, aż się to wszystko zagotuje, zacznie się gotować. Zmniejszymy, bardzo ważne, zmniejszymy ogień pod garnkiem, tak żeby był na minimalnym i dodamy warzywka. A jakie warzywa do rosołu? Korzeń pietruszki, seler, marchew, por. Por damy tą część taką, tą zieloną, tą białą zostawimy na surówkę, a tutaj tak utniemy i damy tą część. I cebulę. A makaron będziemy gotować oczywiście osobno. Zobacz, teraz zmniejszamy, bo zaczęło się gotować na minimum i trzeba zebrać tą pianę z rosołu. Dokładnie zbierz, żeby nie był mętny. I tak na 2, 3. Tak, to ma tylko bardzo tak powoli się gotować rosołek. Tak, teraz wrzucamy warzywka do rosołu. Najpierw je umyj, oczywiście. Ale to jest oczywista oczywistość. Widzisz, i wody jest coraz więcej. Im więcej wrzucamy, tym więcej jest tej wody w tym garnku. I teraz dolejmy do pełna. Kiedyś gotowało się bardzo długo ten rosół. Teraz na wolnym ogniu. Teraz też gotuje się na wolnym ogniu, bo chodzi o to, żeby wygotować te wszystkie właściwości i z mięsa, i z warzyw. Żeby się wydobyło. Ale myślę, że około 2 godzin jest wystarczająco, żeby gotować rosołek. To jest taka zupa, bulion, rosół, to jest taka zupa, gdzie naprawdę potrzebuje czasu. Ale ten smak i aromat zapłaci Ci za to, że poświęciłeś trochę więcej czasu. Tak, i cebulkę też już. Rosołek się gotuje. Zobaczcie, znowu trzeba zebrać. Co jakiś czas po prostu tą pianę trzeba zebrać. Wtedy będziesz miał klarowny, pyszny rosołek. I zobacz, jak pomału się gotuje. Ledwo. I tak ma być. I tak ma być, taki mały ogień po prostu, tak powoli ma się gotować. I wtedy najlepsze te składniki odżywcze się z niego wydobywają, dokładnie zarówno tak. z warzyw, jak i z mięsa. Mamy gotowy. Proszę, jest ładny, klarowny. Do smaku już musisz sam doprawić, czy chcesz magii, czy więcej soli, mniej soli, to już po prostu... Ja mówię zawsze, że przyprawy są na stole i każdy według własnego gustu, własnego uznania może sobie doprawić. Marchewka z pietruszeczką. Proszę bardzo. I pyszny rosołek. Rosół gotowaliśmy ponad 2 godziny, jakieś 2 godziny 20 minut. Na mięsie takim z kurczaka i z wołowinki, z warzywkami. Jak Ci smakuje? Jak podoba Ci się ten kanał? Daj lajka, zasubskrybuj. Zaczynamy. Najpierw pokroimy twarde warzywa i je podsmażymy na patelni, A dlaczego je podsmażymy? żeby wydobyć smak i aromat. Taki głębszy smak. Tak, będzie głęboki, normalnie jak... Nie dajemy tutaj mięsa, ale za to dajemy oliwę. Tak, będziemy I podsmażać podsmażymy. na oliwie z oliwek. Kroimy takie talarki. Zresztą kształt w sumie nie ma znaczenia większego, dlatego że będziemy to wszystko blendować. Chodzi o to- W końcu to krem Tak. ma być. Chodzi o to, żeby po prostu rozdrobnić, żeby nam było łatwiej to podsmażyć. Dobrze, proszę bardzo. Dajemy oliwę z oliwek, tak, żeby nam przykryło dno patelni. I wrzucamy warzywka. Możemy je trochę osolić, popieprzyć. Tak, damy łyżeczkę tej mieszanki mojej pieprzu z solą. Wystarczy. I teraz bierzemy się za cebulkę. Bierzemy się za cebulkę i cebulkę kroimy w piórka. Czemu ty nie płaczesz, jak robisz cebulę? Bo ja jestem taki stary, że już wszystko wypłakałem. Życie miałeś takie, że wypłakałeś. Okej, rozumiem. Warzywka tak już prawie, więc dorzucamy teraz cebulkę. Też ją podsmażamy razem. Warzywka widać tutaj, że są już takie, o, po cebulce, że już taki złocisty kolorek łapie. To dodajemy teraz 2 pomidorki pokrojone. I też podsmażamy to wszystko. Tak, mamy tutaj wszystko ładnie podsmażone, więc wrzucamy do garnka. Teraz kroimy papryczkę, też obojętnie jaki kształt, bo to i tak będzie wszystko blendowane. Ale papryki już nie podsmażamy. Nie. Zaparowało tu nam wszystko. Tak, teraz dodajemy paprykę i wszystko gotujemy jakieś 20 minut. Tak, wystudziliśmy trochę ten wywar cały i teraz będziemy blendować. Tak, i teraz blendujemy.
Uśmiech, panie Darku. Tak, uśmiecham się pięknie. Ale wy tego nie róbcie, bo właśnie uśmiechając się, pan Kryger zrobił tak. Tak to jest, jak się człowiek śpieszy. Tak, mamy zblendowane, zobaczcie, jest fajnie gęste, czyli taki krem jest. Teraz doprawiamy tylko do smaku. Dajemy łyżkę papryki sypkiej, Słodkiej. słodkiej, tak. Zblendowanego czosnku, łyżeczkę taką do kawy. Jak nie masz tego zblendowanego, daj Dwa kilka ząbki pokrojone. ząbków czosnku, tak, na drobno. Mogłeś już wcześniej oczywiście. zrobić, Czosnek tak. nie, czosnek daje się pod Przegląd- koniec. Bo... Pod koniec, ale to nie tak. będzie krem wtedy. Nastąpiła tutaj wymiana zdań, ale faktycznie, żeby to był krem, Tak, no to jak ktoś nie ma czosnek trzeba zblendowanego, po to prostu dać wcześniej. wcześniej. Do blendowania. A jak jest zblendowany, no ja nie dałem, dlatego że mam Tak, tak, tak. taki jaki mamy. No i dajemy teraz tego Przyprawę. pikantnej przyprawy. Troszeczkę. Jak nie masz tego, to po prostu pepperoni albo tabasco. Tak na czubku łyżeczki trochę, nie za dużo, żeby to też nie było zbyt ostre. Ja I tylko- gotujemy teraz z tym wszystkim jakieś 5 minut i zupa krem z papryki będzie gotowe. Zaczniemy od tego, że ściągniemy najpierw błonę. Nie wszyscy to robią. Nie wszyscy to robią, kochani, ale lepiej jest to zrobić, ściągnąć ją. Jak będzie za śliska, to możesz po prostu użyć jakiegoś ręcznika papierowego albo no jakoś tak spróbować przez ścierkę jakąś. O, tu proszę, udało się w całości to ściągnąć. Dlaczego to robię? Dlatego, że żeberka lepiej przechodzą przyprawami w całości, a tak ta błona po prostu hamuje i z jednej strony są mniej smaczne. A poza tym no ta guma taka jest i to nie jest dobre. Nie lubię po prostu. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie mniejsze kawałki tych żeberek. I tu mamy żeberko, więc tutaj odkroimy. Tu jest żeberko, więc tutaj odkroimy. Te żeberka ładniej się upieką, będą smaczniejsze jak będą mniejsze. A poza tym żeberka można jeść rękoma. Tak, żeberka mamy wyporcjowane, proszę bardzo. Ja tutaj mam taki porcję dla 4 osób. I dajemy pieprz i sól. Tylko pieprz i sól na początek. Wymieszajmy to wszystko. I odstawmy. I zajmijmy się marynatą. Do marynaty będziemy potrzebować paprykę słodką, rzymski kminek, czosnek. Ja tu mam ten taki zmiksowany czosnek z oliwą. Jak nie masz takiego, po prostu jakieś 5 ząbków czosnku na taką ilość żeberek. Trzeba je rozdrobnić, nie? I tu mam jakieś 100 ml keczupu, goździki i ziele angielskie. No i miód. I teraz do rozpuszczenia miodu i w ogóle będziemy potrzebować też trochę wody. Powiedzmy, że jakieś 100 ml wody. Ja używam ciepłej po to, żeby miód dobrze rozpuścić. Raz. 2, 3 takie łyżeczki miodu. I ten wrzątek nam pomoże po prostu, żeby to dobrze rozpuścić. I teraz wrzucamy tutaj ketchup. Ketchup jest bardzo gęsty, czyli ta woda nam go też rozcieńczy. Dajmy do tej marynaty jakieś, no trochę za dużo, 6-7 ziela angielskiego. Tak, pół łyżeczki tego kminku rzymskiego. 2 łyżki papryki słodkiej. I tego czosnku 2 łyżki. 2. Proszę bardzo, dajmy 2,5. I to dokładnie wszystko wymieszajmy. Marynatę mamy gotową. Teraz damy troszeczkę na dno oliwy. Ja to będę robić w takim naczyniu żaroodpornym. Żeberka przełożymy tutaj. Oliwa jest po to po prostu, żeby się nie przypaliły od razu te żeberka. Dużo ich jest. No jest dużo, no dla 4 osób ja po prostu lubię takie żeberko. Ono później się skurczy, Tak, nie? to się Bo wszystko wytopi, skurczy. Teraz tak się wydaje, że to jest dużo. I zalewamy tą zalewą. Te żeberka będziemy robić na 2 razy, w tym sensie, że
Najpierw będą się 1,5 godziny dusić w temperaturze 170 stopni Pod przykryciem? pod przykryciem, a później pokrywkę zdejmiemy, damy temperaturę wyższą i jeszcze pół godziny będziemy je tak glazurować, o, można tak powiedzieć. Tak zapiekać. Tak, tak. To trzeba wymieszać teraz, czy tak? Nie. Tu jest wszystko ok. Przykrywamy i na 1,5 godziny do piekarnika. Powtarzam jeszcze raz, 170 stopni, 1,5 godziny. Po 1,5 godziny odkrywamy, zwiększamy temperaturę. Ale to ja powiem za 1,5 godziny co dalej. Widzimy się za 1,5 godziny. Jak Ci się podoba? Daj lajka. Tak. Żeberka już dochodzą. Teraz wyjmiemy z piekarnika. Zdejmujemy przykrycie. Temperaturę zwiększamy na 220 stopni i stawiamy na pół godziny. Bez przykrycia. 30 minut. Tak, na pół godzinki jeszcze bez przykrycia na temperaturze 220 stopni. A z czym podawać takie żeberka? A z czym chcesz? Mogą być frytki, możesz zrobić sobie jakieś tosty, jakieś grzanki, Ziemniaki? ziemniaki, kasza. Wow, o, jak pięknie para buchnęła. Żeberka mamy już gotowe. Zapraszamy. Proszę żebereczka. bardzo. Zgodzicie się ze mną, że wyglądają świetnie. Ładnie są opieczone, soczyste. Pięknie to paruje. Tak, także kochani, żeberka poznaje się po tym, Ja odchodzi kość. Proszę bardzo. mięsko od kości. Mięsko od kości. Pięknie odchodzi, zobaczcie. Spróbujmy jak smakuje. Miód w gębie, jak to Mówię. mówią? Żeberka to jest coś po prostu, przy czym każdy potrafi zgrzeszyć. Ja jak gdzieś widzę, zawsze spróbuję. Muszę sprawdzić, czy jest lepszy od moich, czy nie. Porównać przepisy. Karkówka, która nadaje się idealnie na świąteczny stół, ale i na obiad taki niedzielny, rodzinny. Karkówka będzie nadziewana śliwkami, czosnkiem, także będzie troszeczkę inna. I dla takich, którzy chcą trochę inaczej, naprawdę inaczej, to polecam też tą karkówkę z sosem śliwkowym. Jak nie wiesz, jak zrobić sos śliwkowy, to link załączę tutaj, będziesz miał u góry link do tego, jak zrobić sos śliwkowy. A teraz koniec gadania, bierzmy się do roboty. Karkówkę będę faszerował śliwką i czosnkiem, a będę to robił w taki sposób. Najpierw oczywiście trzeba mięso umyć, osuszyć. Będziesz potrzebował taki sprawny, zgrabny nóż. I teraz ja nacinam przez długość całą. Przez całą długość tym nożem nacinam, tak żeby z drugiej strony wyszedł ten nóż. O. Ja do tego będę używał taki sprawdzony sposób domowy tłuczka. Chodzi o rączkę. Chodzi o taką... tą część. Chodzi o tą część tłuczka, tak? Śliwki będę nadziewał i wtedy będę popychał tą rączką, tą częścią tłuczka. O. Fajnie wchodzi śliwka. O, poszło. Ta karkówka ze śliwką będzie zupełnie inaczej smakować. Naprawdę będzie fajny taki posmak. Ona będzie, no nie mogę powiedzieć, że będzie smaczniejsza, na pewno będzie inna, będzie ciekawszy smak. Bo taka tradycyjna karkówka pieczona w piekarniku, no to wiadomo. A ze śliwką naprawdę ten smak jest zupełnie inny. Jest ciekawszy. Ona się nadaje później też na kanapki, na chleb. I do tego jeszcze jak zrobisz taki sos śliwkowy, o którym wspominałem, to naprawdę będzie przesmaczne danie. Śliwek zużyłem około 300 gram i trzeba je naprawdę tak ładnie tutaj wcisnąć do środka. Rozmasować tą karkówkę, żeby one się ładnie ułożyły, żeby nie było za mało. Karkówkę mamy nadzianą już śliwkami, teraz będę nadziewał czosnkiem. Czosnek ja po prostu tak tutaj nacinam delikatnie i wciskam czosnek
w tą karkówkę. Ona będzie naprawdę wtedy miała zupełnie inny posmak. O, tak nieregularnie po prostu, co jakiś czas. Tu się nie ma co przejmować, ta karkówka, ona i tak się później ściśnie podczas pieczenia. Się nie rozleci na pewno, a ten czosnek da taki ciekawszy smak. Z drugiej strony też? Tak, Ze wszystkich stron. tak po prostu z każdej strony. Czosnek mam już też poukładany w karkówce, powciskany. Teraz biorę się za marynatę. W międzyczasie ja nastawię już piekarnik. Piekarnik nastawiam na 180 stopni i będziemy piec. Przyjęło się, że na kilogram mięsa 1 godzinę pieczenia. Czyli jak ja mam 2300 karkówkę, to przyjmijmy, że 2,5 godziny będzie się piekła. W temperaturze 180 stopni. Tu mam pieprz w moździerzu. Teraz dołożę trochę rozmarynu i to wszystko rozetrę. Rozmaryn, tymianek. Te wszystkie zioła ja rozetrę w moździerzu. Ale pięknie pachnie. Teraz rozcieram te wszystkie zioła. Faktycznie pachnie. Tak. Teraz przekładam te zioła, pieprz do miski osobnej. Czosnek ja siekam, możesz przepuścić przez praskę. A wiem, że czosnek już jest tam nadziany w karkówce, ale jeszcze do marynaty potrzebny jest też. Czosnek przekładam. Daję 2 łyżeczki soli. 2 łyżeczki majeranku. Dwie łyżeczki papryki słodkiej. Teraz dolewam oliwy tutaj, wszystko mieszam i wcieram w mięso. I teraz całość trzeba wmasować, wetrzeć porządnie w to mięso. Ja to zrobię oczywiście rękoma. I tak przygotowaną karkówkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 2,5 godziny. Tą wielkość na 2,5 godziny, tak jak podkreślam jeszcze raz, kilogram mięsa, 1 godzina w piekarniku. Moja karkówka już prawie dochodzi. Teraz zdejmuję pokrywkę już bez przykrycia. W tej samej temperaturze jeszcze na pół godziny wkładam, żeby się ładnie zapiekła karkóweczka od góry. Moja karkówka jest już gotowa, tak jak widać. Zaraz ją przełożymy i pokażę, jak wygląda w środku. O. Puściła ładny soczek. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu.
Taki schab, który możesz dostać w jakimś tam supermarkecie czy u pani Kasi w mięsnym. Trzeba oczyścić troszkę te błony. Tego nie potrzebujemy. Mięsko mam umyte. Teraz je troszkę osuszymy jeszcze. Jak osuszyć? Po prostu weź ręcznik papierowy, połóż to mięso na ręcznik papierowy. Jak to dobrze osuszymy, to mięso nie będzie nam na patelni strzelać i bułka tarta nie będzie odchodzić od tego mięsa. Po prostu musi być jak najmniej wody na tym mięsie. Zobacz, ręcznik jest bardzo mokry. Teraz ładnie rozłożymy to mięsko i rozbijemy. Pamiętaj, żeby na mięsie się nie znęcać, tylko delikatnie, nie za mocno, od środka do zewnątrz. I taki oto dźwięk niedzielne południe w każdym bloku. Dokładnie. Tak, folię dajemy, żeby to mięso nie chlapało nam dookoła. Chociaż jak jest dobrze osuszone, to też nie chlapie. Tak, odetnę, bo tego nie potrzebujemy już. Żeby sobie Do dodatkowego śmieci. bałaganu nie Dokładnie. robić. Teraz rozbijamy jajeczka. Na takie 3 schabowe, 2 jajka. Może starczy jedno. Ja przygotowałem 2. I teraz to zależy od Ciebie, jak chcesz. Ja wolę okruszyć przyprawami mięso, czyli pieprz, sól, żadnych wydziwień. Po prostu normalnie, takie normalne, klasyczne schabowe. Pieprz, sól z jednej, z drugiej strony. Są tacy, którzy do jajka dają tą pieprz, sól, te przyprawy różne. Ale ja nie uznaję różnych przypraw, tylko pieprz, sól. Do schabowego. Do schabowego, tak. Bo kiedyś za czasów naszego dzieciństwa innych przypraw nie było tak za bardzo. Nie, ale mi chodzi o to, że ktoś kupuje przyprawę do schabowego, przyprawę do bigosu, przyprawę do wszystkiego są. Kupujesz gotową przyprawę. Czyli to jest niewskazane. Ty tego nie używasz. Pieprz, sól, bo to nie, to jest niezgodne ze mną. Dobra, teraz moczymy. I chodzi o to, żeby to porządnie tą bułkę wdusić. Tego schabowego. Ona ma się przykleić, żeby na patelni nie odchodziła. I teraz jak mamy tak już zrobione, sorki, zapomniałem patelnię uruchomić. Patelnię mam uruchomioną już, podłączoną, ona się nagrzewa. I ja kotlet schabowy robię na smalcu, po prostu. Kroimy kawałek smalcu. Ty możesz dać olej jakiś roślinny, nie wiem, olej kokosowy. Ja lubię schabowy na smalcu, to są, uwierzcie mi, najlepsze schabowe jakie są. I jeszcze jedno, ja nie robię w bułce tartej 2-3 razy po prostu. Raz przyciskam dobrze, wciskam tą bułkę w jednej strony, z drugiej strony i to wszystko. Nie róbcie czegoś takiego, jak chcecie mieć normalny, porządny schabowy, że jeszcze raz w jajku i jeszcze raz w bułce. Nie, raz wystarczy, w zupełności. Dobrze wcisnąć i będzie ok. Teraz czekamy, aż się rozpuści smalec i będzie odpowiednio gorący. Od tego zależy, czy chcesz mieć schabowego z bułką tartą, Tak, czy bułkę tartą ze schabowym, dokładnie. Smalec się rozpuścił. Jest wystarczająco gorący. Zmniejszyłem palnik, żeby nie spalić tego. I rzucamy tak na taki cieplejszy tłuszcz. Wiecie co, ja będę robił jednego schabowego na patelni, bo 2 to za dużo będzie. I na takim średnim ogniu smażymy, żeby nie spalić tej bułki, bo później taki jest gorzki. Czarny, gorzki, nie smaczny, nie jest soczysty. I co jest też bardzo ważne, nie przewracajmy 3 razy tego kotleta, tak? W sensie, że takim smażymy 2-3 minuty z jednej strony, przewracamy na drugą stronę 2-3 minuty i zdejmujemy. Wtedy ten kotlet będzie soczysty. Jak będziesz przewracał raz z jednej, raz z drugiej, znowu z tej pierwszej strony, no to niestety, ale będzie taki wiórowaty, będzie bardzo suchy. A nie o to chodzi. Spotykam się też, że przykrywają pokrywką taką patelnię. Kotlety schabowe? Tak. No coś ty. No. Nie róbcie tego. Nie ma One takiej wtedy potrzeby. są Nie ma mokre takiej takie, potrzeby. nie? Tak, One tak. sączają. Nie są Puszczają takie wodę, nie są chrupiące. chrupiące, nie. To nie ma takiej potrzeby po prostu. Kotlet schabowy to jest kotlet schabowy, najprostsze danie, najszybszy obiad, jaki, nie wiem, ktoś wymyślił w ogóle kiedykolwiek. I najsmaczniejszy, jak prosto z patelni podajemy na talerz. Dokładnie. Tak, kotlecik z jednej strony już z tej pierwszej, zobaczcie, ma idealny kolorek i to jest dobrze zrobiony kotlet schabowy. Tak, i pierwszy schabowy jest zrobiony, zobaczcie, z jednej strony, z drugiej strony podobny kolor. Ja odkładam na ręcznik papierowy, żeby ten tłuszcz trochę został na papierze i dajemy następne kotleciki. Niewiele osób robi w ten sposób kaczkę, także myślę, że nie znasz tego przepisu. Zaczynamy od tego, że kaczkę rozmrażamy w soi, w sosie sojowym. Sos sojowy do mięs przelewamy do naczynia, w którym będziemy trzymać kaczkę. I teraz ten sos sojowy przelewam, wkładam kaczkę, tak żeby ją rozmrażać w tym. I do pełna dolewam teraz wody.
Dolewam tyle wody, żeby kaczka była cała przykryta. I tak odstawiam na 24 godziny, żeby się całkowicie rozmroziła w tej soi. Mamy ciąg dalszy, minęło 24 godziny, tak około. Kaczka cały czas, cały ten czas była w soi. Teraz wyjmuję z tej soi. Przypominam, że się rozmrażała w soi. Przepis ten, który dzisiaj Państwu pokazuję, dostałem od swojej szwagerki. Ona się zajada takimi kaczkami w Kanadzie. Pozdrawiam Cię, Mirka. Tutaj kufer odcinam. Odcinam, kaczkę przekładam. Trochę nacieram majerankiem. Żadnych innych przypraw tu już się nie daje. Tylko nacieramy majerankiem. Żadnej soli, żadnego pieprzu, nic. Przed zanurzeniem w ten sos sojowy ja tą kaczkę wyczyściłem. Zamroziłem. O. I teraz tylko majeranek i do środka jeszcze dam jabłka. Cały sekret tej kaczki polega na tym, żeby ona odmrażała się w tym wywarze W sosie sojowym. sojowym, tak. Musi być zamrożona, to jest ważne. Przed włożeniem do tej mikstury. Prawda, szefie? Tak jest. Skoro się w Kanadzie tak zajadają i zachwalają, to postanowiłem podzielić się tym przepisem z Państwem. No i sam jestem ciekawy, jak ona smakuje, bo przyznaję, robię pierwszy raz z tego. W międzyczasie piekarnik już nagrzałem do 200 stopni i teraz na kilogram mięsa 1 godzinę pieczemy. Także jak ja mam 2,5 kg kaczkę, to 2,5 godziny musi być w piekarniku. Tu zepnę trochę wykałaczką. O tak. Dobrze. Moja kaczuszka już jest gotowa. Zobaczcie, wygląda naprawdę przepięknie. Chrupiąca na skórka, zewnątrz. nie będę tutaj nic psuł jej. O, widać, że jest ładnie, odchodzi ładnie, więc tak. Goście będą zadowoleni, mam nadzieję. No ja też mam taką nadzieję. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, za wszystkie lajki. Dajcie znać w komentarzu, czy spróbowaliście z tego przepisu, bo ja tą kaczuszkę najpierw, powtarzam jeszcze raz, namoczyłem, rozmrażałem ją w sosie sojowym 24 godziny. Po 24 godzinach wyjąłem, natarłem majerankiem, wrzuciłem do środka jabłka i piekłem 2,5 godziny w piekarniku. Ostatnie pół godziny bez przykrycia. Także to jest to dzieło. Smakuje cudownie. Mam 2 jajka. To idzie bardzo szybko, naprawdę takie kotlety z boczniaka to ekspresowa kuchnia. Daję sól, pieprz. Taki gruboziarnisty jest bardzo dobry do boczniaka. Wszystko rozbijam. I teraz możesz dać jeszcze mąkę do panierki. Ja daję tylko jajko i bułkę tartą. To mam już wszystko przygotowane. Boczniaka panieruję z jednej strony w jajku, z drugiej w bułkę tartą. Przygniatam, żeby tą bułką obkleić. I jedno jest gotowe, zaraz ląduje na patelni. Przygniatam. Proszę bardzo.
Na patelnię daję tłuszcz, ja daję oliwę, możesz olej rzepakowy, tak żeby przykryć dno patelni. Ona już jest nagrzana, nie można tego tłuszczu za bardzo rozgrzewać, żeby nie spalić tych kotletów. One mają się usmażyć. Skwierczy już, także jest odpowiednio rozgrzany. Kotlety są już przewrócone na drugą stronę. Widać, jaki mają złocisty kolor. Za chwilę, jeszcze minutę przesmażymy, podsmażymy na tej stronie i kotlety z boczniaka będą gotowe. I kotlety są gotowe. Pierwsza partia. Pierwsza partia, tak jest. I zobaczmy, jak te kotlety wyglądają w środku. Schabowe. Jak normalnie, jak się śmiałem z tego, że mówią na to, że to schabowy z boczniaka, ale faktycznie. Słuchajcie, soczyste, naprawdę dobrze doprawione. Smakują lepiej jak schabowy. Potrzebujemy filecik z indyka. Potrzebujemy bułkę tartą, jajko, pieprz, sól, tłuczek do mięsa i patelnię, którą już nastawiłem i się podgrzewa. Kochani, jest bardzo szybki obiad, naprawdę bardzo szybki. W 15 minut masz obiad gotowy. Pierwsze co, trzeba wyporcjować mięsko. Teraz delikatnie rozbijemy mięsko. Pamiętaj, żeby indyka nie rozklepywać bardzo mocno jak schabowego, bo będzie za suche. Po prostu tak delikatnie I starczy. o, i tak starczy. Mięsko mamy rozbite. Teraz paluszkami delikatnie pieprzem z solą. Jest mieszanka, 3 porcje soli, 1 porcja pieprzu. Tu nie trzeba się wtedy bawić i trochę pieprzem, trochę solą, tylko za jednym razem masz i opieprzone, i osolone. I z drugiej strony dokładnie to samo. I dajemy jajeczko. I naprawdę obiad bardzo szybki. Patelnia jest nagrzana. Dajemy olej. Podgrzewamy olej. I indyka wrzucamy w panierkę. Jajeczko, bułeczka, dobrze wciskamy, żeby ta bułka nam nie odchodziła. I gotowe. I gotowe. I następne. I kładziemy na tłuszcz. Indyk jest bardzo delikatnym mięsem, więc nie potrzeba go długo. Tak jakieś 1,5 minuty, dosłownie 1,5 minuty z jednej strony, 1,5 minuty z drugiej strony i będzie ok. I minęło 1,5 minuty. Zobaczcie, jest lekko zarumienione i tak wystarczy. I teraz trzecie. I minęło drugie 1,5 minuty. Z drugiej strony proszę bardzo, bardzo ładnie wypieczone, delikatnie, niespalone. Tu tak samo. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. I do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Koniec reklamy i bierzemy się do roboty. I będziemy potrzebować do tego marchew, cytrynkę, cukier, jabłko i dalej zobaczymy. Suróweczkę możemy trzeć na tarce takiej ręcznej albo w robocie kuchennym, jeśli masz robot kuchenny, polecam. Dla mnie to jest po prostu szybciej umyć taką tarkę i zetrzeć, a później tego robota. Także bierzmy się do roboty. Będziemy trzeć na małych oczkach. Taka drobna, proszę, zobacz. Marchewka jest starta i teraz na tych grubszych oczkach tutaj zetrzemy jabłko. Jak chcesz, możesz obrać ze skórki. Ja nie obieram ze skórki, po prostu tak. Ale razem. umyte jest. Umyte jest, tak, jest umyte. I na tych grubych oczkach. Jabłuszko mamy starte. Teraz, żeby nam to wszystko nie ściemniało i żeby miało fajny smak, dodamy cytrynki. Odciśniemy pół cytryny i dodajemy ten kwasek tutaj. Sok z cytryny. Tak, sok z cytryny. Dokładnie. Żeby nie mylić z kwaskiem cytrynowym, oczywiście też można. Łyżeczka cukru. Na tą ilość to jest wystarczająco, nawet za dużo, a niech będzie, ja lubię. I szczypta soli, tak naprawdę tylko na czubkach palców, nie za dużo soli.
Sól jest potrzebna, ale nie w dużej ilości do organizmu. I teraz jest możliwość na 3 sposoby zrobienia tej surówki. Jednym ze sposobów jest tutaj połączyć to wszystko z oliwą z oliwek. Drugim sposobem możesz dać majonez. Trzecim możesz dać śmietanę. Wybór należy do Ciebie. Ja będę robił z oliwą z oliwek. I tak. Nie za dużo tej oliwy i wszystko łączymy razem. Marchewka puści ładnie sok, także tego soku tu będzie dużo z marchewki. A my musimy to wszystko ładnie wymieszać. Suróweczka jest gotowa. Będziemy potrzebować seler, cytrynę, miseczkę z wodą, takie naczynie z wodą. Do selera, żeby ten seler podkreślić smak, dodamy rodzynek. Tu mam namoczone rodzynki, żeby one ładnie napęczniały, żeby nie były takie suche. I bardzo ważną, istotną rzeczą przy robieniu surówki z selera jest to, żeby do wody dodać kwasku cytrynowego. Wycisnąć z cytryny troszeczkę i tak zobaczcie, ja dolewam po prostu do wody. I już mówię czemu. To nie jest po to, żeby dodać smaku do tej surówki, żeby nie dodać smaku, tylko to jest po to, dodajemy kwasek cytrynowy, żeby ten seler nie czerniał. Seler to jest takie warzywo, które po prostu po obraniu bardzo szybko ciemnieje. I tutaj jak dodamy kwasek cytrynowy, to spowoduje to, że będzie po prostu jasny. Biały taki kolorek będzie miał i nie będzie czerniało. I po prostu trzemy bezpośrednio w tą wodę z kwaskiem cytrynowym ten seler. Ja to robię na dużych oczkach. Możesz zetrzeć ten seler, jak masz po prostu ten robota kuchennego w robocie kuchennym, ale też do tej miski, gdzie to wszystko wpada, daj wodę z kwaskiem cytrynowym. Lub sokiem z cytryny, bo to... Zobaczcie, jest bardzo biały seler w tej wodzie, jeszcze po prostu wybierał. Ale teraz przelewamy. Przelewamy przez sitko. I odsączamy z tej I wody. osączamy, tak. Rodzynki tak samo. Odlewamy z tego wrzątku. One się usparzyły, zrobiły się miękkie. Bo to o to chodzi, żeby zrobiły się miękkie, żeby napęczniały trochę. Odsączamy je i dodajemy do selera. Teraz tak dajemy szczyptę soli. No może jeszcze troszeczkę. Nie przesadzajcie z solą. Zawsze można to jakoś doprawić później. Poza tym jeszcze tutaj dajemy majonez. Więc to i tak jeszcze przejdzie ta sól z majonezu, te wszystkie przyprawy. Alternatywą do majonezu może być jogurt naturalny. Jak No. ktoś nie jada majonezu. Tak, tak, może być. Będzie taki bardziej wytrawny smak z jogurtem. I tu mam tak raz, dwa, dajmy wszystko. Takie 3 łyżeczki małe do herbaty majonezu. To jest bardzo szybka surówka. Połowa główki małej kapusty. Ja ją poszatkuję. Jak nie masz takiej szatkownicy, możesz użyć noża. Ja mam, więc skorzystam. Jest prościej. Kapustę wcześniej oczyściłem z tych wierzchnich liści. Kapustę szatkuję do tego momentu. Zostawiamy tak zwany głąb, środeczek z kapusty. To do wyrzucenia. Kapustę poszatkowaną przekładam do miski. Ogórki umyłem, teraz odcinam tu końcówki i będę też szatkował na szatkownicy. Ogórki przekładam też do miski. I teraz biorę się za paprykę. Paprykę wcześniej umyłem, odkraiłam tu końcówkę. Pozbywam się gniazd nasiennych. Paprykę mam tak przeciętą, biorę 2 połówki od razu i też na tej szatkownicy szatkuję. Teraz paprykę dokładam do całości surówki.
Słuchajcie, kochani, jest 5 minut i suróweczka idealna, pyszna, smaczna, zdrowa, zrobiona. Tak, teraz do tego wszystkiego przygotuję sos, tak zwany dressing. Tu mam ocet jabłkowy 40 ml. Dodaję trochę za dużo, o, pół łyżeczki soli. Teraz świeży pieprz rozetrę. Świeży pieprz daje inny aromat, inny smak zupełnie. Pieprzu tak również pół łyżeczki, takiej do kawy. Teraz łyżeczkę cukru trzcinowego. Ja daję trzcinowy cukier. Ty jak nie masz trzcinowego, możesz dać zwykły, biały cukier. Jedna taka łyżeczka. I oliwa. Teraz wszystko mieszam. Do surówki daję zioło, daję koper. Dressing. I wszystko razem mieszam. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że oddzielę białka od żółtek. Białko daję tu, bo będę ubijał pianę, a żółtko będę potrzebował do ciasta i daję tu. I następne. Wsypuję mąkę, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier, puder, ilości dokładne będą w opisie filmu. Wszystkie składniki dokładnie. Tu mam cukier, puder, mąkę, proszek do pieczenia, szczypta soli i masło. I to wszystko teraz wyrabiam. Jak ktoś ma robota takiego, żeby to wyrobić, to można w robocie, a jak nie, no to trzeba ręcznie. Masło mam tu już połączone z mąką, z proszkiem i teraz dokładam żółtka, 5 żółtek. I dalej ugniatam. Ciasto kruche mam zrobione i teraz trzeba to podzielić na 3 części. 870 gram to zróbmy po 290. Każda część. 245, 275, dobrze. Idealnie. Zobaczcie, 290 gram, nie wiem czy widać. Widać? 200, tak widać. 290 gram. Do góry nogami 260 było. I 3 równe takie części. Dobrze. Teraz te wszystkie części musimy zawinąć w folię i włożymy do zamrażarki na około godziny, a jedną część zrobimy z kakałem i też trafi do zamrażarki. Druga część jest, a teraz tą zrobimy z kakao. I damy tu 2 łyżeczki kakao i dokładnie wyrobimy. I część z kakao mamy zrobioną, zawijam ją też w folię i wszystko ląduje na godzinę do zamrażarki. Teraz będę ubijał pianę. Do piany daję, do białek daję szczyptę soli. Do białek dodajemy po trochu cukier. Tak nie od razu, po trochu. Pod sam koniec dokładam 2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej. Musi być ubita beza. Ja ciasto będę wykładał na taką okrągłą blaszkę. Wysmaruję delikatnym masłem. Nie trzeba, ale ja się tak lepiej po prostu czuję, jak jest wysmarowane, to wiem, że lepiej odejdzie to ciasto. Dobrze, teraz układamy spód. To ciasto nazywa się pleśniak lub skubaniec, dlatego że tak można skubać, stąd skubaniec, albo można zetrzeć. Ja zetrę po prostu na tarce i tak ułożę to ciasto.
Ciasto mam starte. Teraz układam to dobrze, tutaj ugniatam. To już jest niepotrzebne. Tak, żeby ten spód był równomierny. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz na ten spód wykładam, ja mam konfitury z czarnej porzeczki. I wykładam te konfitury. Możesz dać dżem, możesz z owocami surowymi zrobić. Tylko do owoców surowych wtedy trzeba dołożyć trochę skrobi ziemniaczanej, jakąś łyżkę, wymieszać to wszystko. A tutaj konfitury po prostu wystarczy rozprowadzić. Dodam tylko, że ciasto jest bardzo słodkie, kruche ciasto, więc takie konfitury kwaśniejsze trochę. Czarna porzeczka jest kwaśna, więc to się wszystko tutaj ładnie wyrówna. Teraz na to zetrę ciemne, tą część ciasta z kakałem. Słuchajcie, już mi po prostu ślinka cieknie na samą myśl, że będę swoje ulubione ciasto jadł. Tak, to będzie środek i na to będę układał zaraz bezę. Idzie beza. Piana jest tak sztywna, że... Ale taka powinna być. I teraz muszę wyrównać bezę, ładnie to białko rozprowadzić. Tak. I idealnie ubita piana. Teraz na górę będę tarł znowu białe ciasto. Tą kruszonkę. Ładnie to rozprowadzimy, dokładnie tak, sprawdzam, piekarnik jest nagrzany. Słuchajcie, czas start, trzeba sprawdzić jaka godzina. I tak ląduje ciasto na 50 minut, temperatura 175-180 stopni i widzimy się za 50 minut. Muszę wykroić. Zobaczmy jak to wygląda. Wygląda bardzo ładnie. A zaczynamy od tego, że rozpuszczamy masło. Dajemy do wystudzenia. Tak żeby nie było za gorące już. Tak, jest idealne. Nastawiam piekarnik i bierzemy się za ciasto. 180 stopni. Góra, dół. Piekarnik się nagrzewa, a ja przelewam masło do miksera, nie do miksera, do robota kuchennego. O. Mam 200 g cukru, pełna szklanka i rozcieram to wszystko razem. Dokładne składniki będą mieli Państwo w opisie. I tak około 5 minut dokładnie rozcieram ten cukier z masłem. I teraz będę dokładał 6 dużych jajek, tylko pamiętaj, taka moja sugestia, każde jajko rozbijaj osobno, nie bezpośrednio do ciasta, tylko tak osobno, żeby uniknąć jakiejś niespodzianki, tak? I dokładam po kolei. Teraz tu mam 350 g mąki ziemniaczanej. Tu mam 100 g mąki pszennej. To wszystko razem wymieszam.
i 10 gram proszku do pieczenia. I teraz to wszystko razem połączę, wymieszam. I te suche składniki wszystkie, te wszystkie mąki, proszki będę przesiewał do masła, tutaj do tego roztworu. Przez sito. I teraz tak jak przesieję, to unikniemy grudek w cieście. Bo babka ma być puszysta. Tak, babka ma być puszysta, więc trzeba ładnie przesiać. Czyli Tego już się tą jeszcze mąkę się napowietrza. Tak. Tak, teraz musimy wszystko razem dobrze wymieszać. Tak, żeby nie było żadnej grudki. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Krygier, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Dodaję 30 gram oleju. Ja daję rzepakowy. Teraz przygotowuję foremkę. Możesz użyć jaką chcesz foremkę, czy taką z dziurą, czy no, jaką po prostu masz foremkę. Ważne, żeby ją wysmarować tłuszczem. Ja tutaj użyję resztki masła i wysypię po prostu tym bułką taką. Jak to dobrze zrobisz, to ta babka pięknie odejdzie, pięknie wyjdzie z tej foremki. Wysypiemy bułką tartą i... Tak przygotowana foremka. Teraz przelewamy ciasto. Piekarnik mam nagrzany na 180 stopni i teraz wkładam na 45 do 50 minut. Góra, dół, środkowa półka. Sprawdzamy tak, że wkładasz wykałaczkę. Jak patyk jest suchy, to znaczy, że babka jest ok, że już jest dobra. Teraz przekładamy. Ona odstała już 10 minut. Ładnie wyszła. Jest naprawdę delikatna, puszysta. Zaraz zobaczymy. Teraz sprawdźmy, jak ona wygląda. Jest naprawdę, babka wygląda bardzo ładnie, naprawdę jest puszysta. Delikatna. Jest jeszcze gorąca, ale... Jeszcze gorąca, tak. Naprawdę polecam. Czy ten przepis uważasz za udany? Nie, ten przepis uważam za bardzo udany. Naprawdę świetna babka, gorąco polecam. Tym bardziej, że z mojego przepisu ja oczekuję jakichś komentarzy, jak Tobie wyszła taka babka. Czy próbowałaś w domu? Najpierw musimy do tego mieć wołowinkę. Ja mam około 2 kg wołowinki. Pokroimy ją fajnie w kostkę. Tak, żeby wielkość tej wołowiny pasowała nam do łyżki. Żeby nam z łyżki nie uciekała. Czyli to musi być taka akuratna kostka. No i potrzebujesz do tego odpowiednio ostry nóż. Bo wołowina to...
A czemu gotujesz tak dużo tej zupy? Bo lubię. Ją po prostu zamrożę. I tak? wtedy w jakiś jesienny wieczór można wyjąć Lub wiosenny. lub wiosenny przy grillu czy przy ognisku. Masz gotową zupę, tylko podgrzewasz i masz co jeść, nie jesteś głodny przy piwie. Taka kosteczka. Akurat. Tak, teraz wołowinkę wrzucamy na gorący tłuszcz. Tu mam patelnię już podgrzaną. Słychać jak ładnie skwierczy. Na raz tego wszystkiego nie wrzucę, czyli w trakcie krojenia to, co pokroiłem, już można wrzucić na patelnię i niech to się ładnie przesmaży. Na dużym ogniu smażymy. Pierwsza partia wołowinki już jest usmażona. Zobaczcie, woda odparowała. Trzeba tak długo smażyć, aż odparuje woda i po prostu zacznie się przysmażać już ta wołowinka, tak? W tym momencie jest dobra. Przerzucamy teraz do garnka. Jak Wam się uda, to dobrze by było tak, żeby tłuszcz został na patelni. Druga partia wołowinki się smaży, a my nie będziemy tutaj marnować czasu, tylko teraz kroimy warzywa twarde. Kroimy najpierw marchewkę, później seler. I to kroimy ładnie w kostkę. O. Czyli marchewka na 4 i taką kosteczkę. Marchewkę mamy pokrojoną, teraz bierzemy się za seler i dokładnie tak samo kosteczka. Kroimy w kosteczkę. Tak, seler, marchewkę mamy pokrojoną, teraz bierzemy się za cebulkę i cebulkę kroimy w piórka. Mięsko mamy podsmażone, teraz dajemy warzywka twarde i musimy je ładnie też. Warzywka już są podsmażone. My podsmażamy to, żeby wyciągnąć po prostu ten cały aromat z tych warzyw. To wszystko szybciej przejdzie wtedy do zupy I będzie i smaczniejsze. będzie bardziej aromatyczna, smaczniejsza zupka. Tak, teraz rzucamy cebulkę na tą samą patelnię wszystko. Cebulka już widać jest ładnie przypieczona, łapie złoty kolor, więc dokładamy tutaj do zupki. Na razie ja tam zupy nie widzę. Tak. Dopiero wsad do zupy. No to co najważniejsze. Teraz zalewamy tą patelnię wodą. Żeby Cały aromat, nic ze żeby- smaku się nie zepsuło, Cały aromat musi zostać nie zmarnowało, tak? Tak. Każdy centymetr tego i smaku. dolewamy tutaj do garnka. Garnek dajemy na palnik i będziemy tak gotować no jakąś godzinkę. Za godzinkę zobaczymy co dalej, ale teraz jeszcze dajemy ziele angielskie, dajemy liść laurowy, 4 sztuki liścia, 2, 4, 6, 7 ziaren ziela angielskiego, dajemy pieprz ziarnisty, też kilka, tak o. Dodajemy jeszcze paprykę słodką, Ile łyżeczek? 1 łyżeczkę na razie, później rzymski kminek, też tak, Mielony rzymski Tak, kminek tak. mielony. i dajemy łyżkę gałki muszkatałowej. I to wszystko teraz godzinę czasu będziemy tak pod przykryciem gotować. Aż wołowinka będzie miękka. Tak, do miękkości. Później To głównie dołożymy chodzi o ziemniaczki, wołowinę. dołożymy ziemniaczki i pozostałe rzeczy. Minęła prawie godzinka, więc teraz jeszcze przygotujemy następne składniki. Tu mam pomidory z puszki, zblendujemy je, one są w całości. Dolejemy te pomidorki do zupki. Dobrze wytłuczmy. Papryczkę kroimy w takie, no w kostkę też, drobno, żeby to pasowało do łyżki. Po prostu, żeby nam nie zwisała z łyżki. Papryki nie dajemy na początku, tak pół godziny powinna się gotować, nie więcej, żeby się nie rozgotowała. Ona ma puścić tylko aromat, ma dać smak w zupie, ale nie ma się rozgotować, żeby nie była łykowata. Dlatego daje się ją pod koniec gotowania gulaszowej. Damy kolorową paprykę, zupka będzie kolorowa. Jak ja to mówię, najpierw jedzą oczy, więc jak oczy będą się śmiały, to będzie wszystko smakowało. Teraz pokroimy też ziemniaczki. Ziemniaczki pokroimy tak na małe kawałki i duże. Te mniejsze po prostu w trakcie gotowania troszeczkę się rozgotują, zagęszczą nam zupę, a te większe będziemy po prostu mieli. Teraz dorzućmy pokrojoną paprykę. Zupka będzie naprawdę gęsta, aromatyczna i treściwa. Dorzucamy ziemniaczki.
Pamiętacie, że ja jeszcze tutaj do zupy soli nie dawałem, tylko soliłem warzywa i cebulę. Teraz właśnie jest czas, żeby to osolić i opieprzyć. Dajemy mieszankę pieprzu z solą, 2 łyżki. I dajemy teraz jeszcze pepperoni, tą przyprawę. Jak nie wiesz jak zrobić, albo nie masz, to odszukaj filmu na Home Food Krüger, jak zrobić pepperoni, tą przyprawę samemu. Jeśli nie masz, możesz dać pieprz cayenne na przykład alternatywnie. Albo Coś nie wiem, ostrego po albo prostu. chili, tak. I tak musisz według własnego uznania, jakie pikantne lubisz. Ale gulaszowa węgierska, no musi być pikantna. Jak 2 takie łyżki na ten garnek tej przyprawy naprawdę w zupełności wystarczą. Pamiętajcie też, że jest dany już kminek rzymski. To też ma swoją pikantność. I teraz do zagęszczenia tej zupy jeszcze dajmy 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Po prostu no tak, żeby była gęściejsza, żeby była bardziej aromatyczna. I to wszystko teraz jeszcze jakieś pół godziny musimy gotować. Kucharz z Węgier by się nie powstydził tego przepisu. Coś pysznego. A teraz weźmiemy się za krojenie marchewki. Pokroimy na takie plasterki. Takie po prostu talarki. Nastawiamy patelnię teraz. I podgrzejemy tutaj marchewkę. Dajmy oliwę z oliwek. Niedużo, tak trochę. Te warzywa puszczą wodę, także i tak będą się dusiły. I wrzucamy marchewkę. Teraz kroimy cebulkę. Bierzemy się za cebulkę i kroimy ją w piórka. Teraz bierzemy się za pieczarki. Pieczarki na takie większe kawałki kroimy. Takie, żeby to, jak ja to mówię, żeby to na ząb było. Marchewka jest już dobrze posmażona. Zobacz, tak ładnie już tu się zarumieniła. Teraz dajemy cebulkę. Zawsze musimy smażyć tak, że najpierw twarde warzywa dajemy, a później dopiero miękkie, takie jak pieczarki, jak cebulka i tak dalej. Ale te twarde zawsze na początku. Warzywka wchłonęły już tłuszcz cały, dolejemy więc trochę. Zawsze trzeba sprawdzać, żeby nie była bardzo sucha patelnia, bo to się wtedy zgrilluje, a nie usmaży. Damy troszkę pieprzu z solą. Tak płaską, małą łyżeczkę. I dorzucimy pieczarki. I to wszystko dalej będziemy przesmażać. Jest dużo, ale one teraz się wszystkie skurczą. Teraz bierzemy się za paprykę. Paprykę nie takie długie zapałki, tylko takie jak mamy paprykę, gdzieś nie wiem, pół centymetra, takie o. Takie, żeby to pasowało nam na łyżkę czy na widelec. Dajmy jeszcze pół łyżeczki soli z pieprzem. Dajmy 1 łyżeczkę zblendowanego czosnku. Jak nie masz takiego, to 2 ząbki czosnku drobno pokrój i po prostu dodaj. Dajmy teraz paprykę pokrojoną. Podlejmy to jakąś około 100 ml wody. Dokładnie tak. Zamieszajmy to wszystko i teraz przykryjmy i 10 minut po prostu podduśmy na takim wolnym ogniu. My w międzyczasie, jak tam się dusi, nie marnujmy czasu, tylko zetrzyjmy parmezan. Jak masz starty już, no to nie musisz. Ja mam taki po prostu w całości. I zetrzemy parmezan, to nam podkręci troszeczkę smak, będzie bardziej aromatyczne. No i zagęści sos gulaszu. O, tak tyle, jeszcze trochę. Tak tyle wystarczy. Gulasz nam się mocno gotuje, także zdejmijmy pokrywkę tak, żeby pozwolić odparować wody. I wtedy, jak już woda będzie odparowana, dodamy śmietanę i wykończymy i będziemy mieli obiadek gotowy. Proszę, woda prawie odparowała, widać. Teraz dajemy śmietanę. Ja używam bez laktozy. Ty jaką chcesz. Dolewamy śmietanę kremówkę. Teraz zobacz, jaki piękny, kolorowy gulasz. Sprawdźmy. No w smaku wyśmienity, naprawdę lepszy niż mięso. Troszkę pieprzu z solą. Teraz wyłączmy już palnik. Zamieszajmy to wszystko. Dodamy parmezan. Świetnie. Zdejmijmy z palnika. Wymieszajmy z parmezanem, żeby ten sos się zagęścił. I naprawdę uczta dla podniebienia. I mamy już obrane. Częściowo są pokrojone. Ja pokażę może jak. O tak. I jeszcze. Takie nie mogą być za cienkie, żeby się nie wysuszyły. Muszą być takie, mniej więcej takiej grubości. One będą fajne, soczyste.
z chrupiącą skórką. Dajemy rozmaryn, sól, pieprz do ziemniaczków i oliwę z oliwek. I to musimy dokładnie wymieszać, tak żeby przyprawy doszły do wszystkich ziemniaczków. I tak przygotowane ziemniaczki doprawione wkładamy do piekarnika na 180 stopni. Doprawimy udka. Do udek dajemy 2 łyżeczki majeranku, sól, pieprz i słodką czerwoną paprykę. To są 4 udka, to 1 taka łyżeczka starczy. Trochę oliwy. I to wszystko dokładnie trzeba wetrzeć po prostu w te udka. Tak przygotowane udka kładziemy ja kładę na kratkę. I to damy u góry, pod spodem damy ziemniaczki. Piekarnik 180 stopni. Ziemniaczki dajemy niżej, udka dajemy wyżej, będą się wytapiać i będzie ten tłuszczyk spadał na ziemniaczki. Całość jakieś 40-45 minut. Obiad będzie gotowy. Dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie komentarze. Nie zapomnij o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Pamiętaj, że więcej przepisów znajdziesz na naszym kanale właśnie na Home Food Kryger. Cześć!